Bardzo dziękuję za wsparcie Pawłowi oraz Dorocie. Cześć, hello, Siostok. Witam w 13 odcinku Amigowych Nowości, które się ostatnio pojawiły na naszym ulubionym komputerze. Na wstępie chciałem zaprosić na grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Jest nas coraz więcej. Pojawiają się ciekawe dyskusje. Zapraszam. Druga krótka rzecz, którą chciałem powiedzieć. Jeśli jest taka możliwość, prosiłbym o wsparcie finansowe ze względu na moją chorobę nowotworową, z którą się aktualnie zmagam. Link macie w opisie do Coffee2, Buy Coffee oraz Blika. Jeśli ktoś nie jest w stanie mnie wesprzeć finansowo, a chciałby, wystarczy obejrzeć którykolwiek z moich filmów. Jest to realne wsparcie dla algorytmu YouTube'a i pomaga w rozwoju kanału. Zaczynajmy. Na samym początku odcinka mamy dwa polskie akcenty. Trapped in the Tomb. Nowa gra napisana w Amosie. Jest wersja dyskietkowa. Jest wersja WHDLoad. No i coś nie siadło. Reset Amigi, wracamy za chwilę. Drugie podejście. No i mamy sukces. No jest to produkcja... No nie, no bez jaj. Ej. To jest polska produkcja. Napisana w Amosie. No... Ej. No... Poziom trudności rodem z lat 90. No nie no, to jest żart jakiś. JOMP wersji 1.09 WHDLoad odmówił współpracy. Nie wiem dlaczego. Mam już nagraną wersję dyskietkową. Testujemy. Jest pauza. Super. No to teraz granie naprawdę ma sens. No ale niestety Escape nadal nie działa. Nie da się wrócić do głównego menu. Natomiast dzięki temu, że faktycznie jest ta pauza, to granie ma sens, naprawdę. Co prawda ta pauza działa tak troszkę dziwnie. O, widzieliście to? Przeskakuje klatka. Ale spełnia to swoje zadania. Bardzo dziękuję autorowi. Mamy aktualizację stosu USB przeznaczonego do Amigi. Jedna jest w wersji bootable. Robimy sobie dyskietkę startową. Dzięki niej możemy uruchomić system z USB sticka.
Obsługiwane są systemy 1.3, 2.0, 4, 3.1 oraz 3.1.4. To jest fajna opcja multibot. Ja USB generalnie w Amidze nie używam, chociaż mam. Posiadam zarówno Spidera, posiadam Rapid Roada, ale odkąd Amigi zacząłem sukcesywnie podłączać do Ethernetu, tak straciłem zainteresowanie USB. Bo prościej, taniej i szybciej jest podłączyć internet do Amigi niż USB. Oczywiście, jeśli ktoś woli USB, ja mu nie bronię w żadnym wypadku. To jest retro, kto co lubi, tym się bawi. No ale myślę, że warto odnotować taki fakt. Tutaj mamy sam stos USB. Niestety urządzenia, które ja posiadam, nie są wspierane, ale bardzo fajnie, że autor to rozbudowywuje. Mamy wysyp gier na klasyka. To już trzecia omawiana dzisiaj. Nightshade. Dyskietka z ADF-em nagrana. Uruchamiamy. Niespecjalnie zrozumiałem, co się tutaj dzieje. Chyba nadal nie rozumie. No ale bez żartu. Ja nie chcę grać w takie gry. Dosyć długo nie było nowej wersji Sonata Library autorstwa Denisa Bon. No i doczekaliśmy się. Całkiem niedawno pokazała się kolejna wersja. Choć autor uznawał ten projekt za zakończony z pewnych względów. Rozmawiałem z dobrym moim kumplem Bulim. Pozdrowienia Buli. On testował już tą wersję. Ja jeszcze nie, bo moja Amiga 4000 Tower ciągle w kartonie leży. Nie jest zamontowana. Buli powiedział, że ta wersja jest wolniejsza od poprzedniej. Ja mu wierzę. No ciągle czekamy na dodanie obsługi Altiveka. Powinno dać konkretnego kopa tej karcie. Nie no, Altivek to jest bardzo fajna sprawa. Ja pamiętam, jakie było znaczące przyspieszenie, kiedy używało się Altiveka pod macOS-em z procesorem G4. Robiło to dużą różnicę. No niestety w Altivek wydziela ciepło. Być może zostanie dorobiony. Oczywiście mam mocy obliczeniowej nigdy za dużo. Amiga Teletext. To jest bardzo ciekawy program, który się pojawił w 4 wersjach. Dla WarpOS-a, MorphOS-a, Amiga OS 4 oraz klasyka. Do pełni brakuje jeszcze tylko Arosa. Program napisany w Hollywood. Umożliwia on odczytywanie teletekstu. Pamiętacie telegazetę? I wyświetlanie jej na ekranie naszej Amigi. Jak sam autor pisze, działa to w ten sposób, że HTML jest konwertowany do JPG i wyświetlany na ekranie. Tak to wygląda. Problemów jest kilka. Pierwsze, zupełnie nic mi tutaj nie działa. Cokolwiek bym nie wcisnął, kliknął, nie nacisnął, nie dzieje się nic. Siedziałem nad tym wczoraj, dosyć długo, próbując cokolwiek z tym zrobić, niestety bez jakiegokolwiek rezultatu.
Wyświetla się tylko strona startowa, no i nic więcej. Drugim problemem jest to, że jest to tylko i wyłącznie po niemiecku. Ja niemieckim nie władam. Musiałbym moją żonę poprosić. Ona jest co prawda Węgierką, ale z wykształcenia jest nauczycielką języka niemieckiego, więc ona się w tym języku porozumiewa. Program wydaje się naprawdę super. Gdyby autor tak dodał obsługę innych krajów, polski, angielski, węgierski, na pewno bym go używał. Jest kolejna fajna rzecz, którą można zrobić na Amidze i taka praktyczna rzecz, do której można wykorzystać nasz ulubiony komputer. Czwarta gra dzisiaj. Mamy klęskę urodzaju. Tytuł gry to... Silhouette Threat. Mój angielski jest bardzo kiepski, przepraszam. Ja już chyba w to kiedyś grałem. Ja już chyba w to nie chcę grać. Może pora na takie małe podsumowanie. Jak widać, klasyk nie jest taki całkiem martwy. Tego oprogramowania wychodzi całkiem sporo. Jest praktycznie co tydzień o czym kręcić odcinek. To jest zresztą mój 13 odcinek przeglądu amigowych nowości. Tam 2 razy była przerwa z powodu chemioterapii. Nie mogłem robić odcinka. Czyli robię to od 15 tygodni. Cały czas jest coś, o czym warto mówić, o czym warto wspominać. Problemem jest jakość tych produkcji. Robią to pojedyncze osoby, które zaczynają od zera. No i efekty są takie, jakie są. Nie wiem, czy to się może jakoś odrodzić, aby te produkcje nabrały poziomu lat 90. lub troszkę wyżej. Bardzo fajnie, że się coś dzieje. Bardzo fajnie, że platforma się rozwija. Proszę się nie zrażać moimi krytycznymi uwagami. Jeśli jakaś produkcja mi nie przypadła do gustu, proszę dalej robić swoje. To wszystko, co dla Was przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, aby odwiedzić grupę na Facebooku Retro z serca i z pasji. Link w opisie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Super, że jesteście. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Peace on dla Taszro.